Nie można się zdrowo odżywiać dzieci bez zdrowego odżywiania całej rodziny. No i teraz, kiedy przychodzi choroba, my chcemy tą odpowiedzialność zrzucić na tego lekarza, bo to jest jego rola, żebyśmy my się czuli dobrze. Nagłe przerwanie tej lekoterapii może być groźne. A co jak się pogorszy? A co jak się coś stanie jeszcze w ogóle gorszego? To nie jest tak, że kończymy na jednym lekarzu. Są dobrzy lekarze, są mądrzy, rozgarnięci. Zioła traktuję jako suplement diety. Mianownikiem dla wszystkich diet powinna być wysoka jakość żywności. To czemu pan nie poszerzy tego? On mówi, bo by spadła jakość. Chwilowe przegłodzenie służy zdrowiu. Doszłam do tego, że te mole niestety wszystko penetrują. Ważne jest, żeby ta żywność nie miała konserwantów, bo to działa antyodżywczo. Właśnie tu nie działa zasada toksykologii, że dawka jest trucizną. Nie. Żadna dawka glifosatu nie jest dla nas bezpieczna. Bogdan Smolosz przedstawia: kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. No i teraz, kiedy przychodzi choroba, my chcemy tą odpowiedzialność zrzucić na tego lekarza, bo to jest jego rola, żebyśmy my się czuli dobrze, bo tak myślimy. No a to tak nie jest. I teraz jak przełamać tą barierę w ludziach, którzy opierają całe swoje zaufanie do powrotu do zdrowia o wiedzę lekarza, i myślą o nim, że on im na pewno pomoże i jest któryś rok terapii i tam się nic nie dzieje na plus. No i wtedy kto jest na tyle silny i zawsze idzie z tą nadzieją, bo ja mówię o przypadkach, które znam, że to mi wreszcie musi kiedyś przyjść ten przełom i cały czas oparty o sterydy, o jakieś rzeczy. Nie? No i czemu miałby przyjść ten przełom? Znaczy tak, tu może być strach przed zerwaniem totalnym z medycyną taką no właśnie, co powiedzieć takim osobom? Ja myślę, tak jak ja zrobiłam, to nie było tak, że nagle... Znaczy ja bym nie zrobiła nigdy nieostrożnych kroków. Co ja robiłam? Ja postanowiłam nie podawać już żadnych leków, ale to były leki takie przepisywane na zasadzie, to były często leki bez recepty, czyli na przykład przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, czyli takie na luzie powiedzmy, że albo da się je dzieciom, albo nie. Gdyby to były leki, powiedzmy, przeciwpadaczkowe, bo mieliśmy też takie leki przepisane i to było w tym momencie. I ja już czułam intuicyjnie, że to jest poważna decyzja, że zresztą lekarz mnie lojalnie uprzedził. Bo tam wchodzą w rolę w przypadku tych leków, zresztą nie tylko tych, ale tam lekarz otwarcie powiedział, bo to jest zresztą trudno ukryć, bo tam się robi badania też funkcjonowania wątroby podczas lekoterapii, bo one uszkadzają funkcjonowanie wątroby. Więc lekarz mnie uprzedził i że ja muszę podjąć decyzję, więc ja sobie kupiłam książkę medyczną dotyczącą tego tematu i się okazało z tej książki dla lekarzy pod redakcją pewnego profesora medycyny napisana trudna książka, bo niewiele z tego rozumiałam, ale pewne fragmenty były dla mnie jasne, że trzeba bardzo uważać z podaniem dziecku leków. Wracając do punktu wyjścia, jeżeli takie leki już wprowadzamy w pewnych sytuacjach, nagłe przerwanie tej lekoterapii może być groźne. No właśnie. Nie możemy postępować pochopnie. Więc ci rodzice, którzy już leki podają, przede wszystkim tutaj należy znaleźć zaufanego lekarza mimo wszystko, przedstawić mu swój punkt widzenia i to, co chcemy wdrożyć spoza medycyny i powiedzieć, że potrzebujemy nadzoru medycznego, kontroli tego, żeby nie doprowadzić do jakiejś złej sytuacji. I być może porozmawiać z lekarzem, czy nie chciałby poprowadzić nas w redukcji leków, bezpiecznej redukcji leków. I ja myślę, że to by było chyba najwłaściwsze. Natomiast zanim się zdecydujemy na wprowadzenie leków, to wtedy jest jeszcze duża jakby tutaj po naszej stronie szansa, że w ogóle nie dojdzie do tej lekoterapii, ale wtedy trzeba szybciutko zakasać rękawy i wziąć się do roboty z dnia na dzień. Tej roboty jest pełno. Począwszy od właśnie zmian w żywieniu, po wyeliminowanie tej chemii całej, zastanowienie się nad wieloma kwestiami, w jakich warunkach żyje dziecko. I to jest bardzo duża praca. I jeżeli od razu, pod warunkiem, że od razu i też dobrze, żeby właśnie nami ktoś pokierował, ktoś, kto ma wiedzę w tym względzie i ja tutaj w tym właśnie pomagam, albo samemu zacząć czytać, też można, i opierając się na tej wiedzy książkowej, czy szeroko rozumianej wiedzy, wprowadzać te zmiany. Jeżeli to zrobimy, to
to nie jest tak, że my to dziecko zostawiamy na pastwę losu, że przerywamy, nic nie robimy. My robimy z nadzieją, że to, co my robimy, zaskoczy i dziecko zacznie powracać do zdrowia. I wtedy będziemy mieli już pewność, że niepodanie leków czy wstrzymanie się po prostu nie jest groźne. Nie wiem, czy możemy mieć taką pewność, bo obawy rodziców, podajemy leki przeciwpadaczkowe od lat i teraz chcemy z tego wyjść. I te obawy, które ja słyszę w głowie jest takie, no a co jak się pogorszy, a co jak się coś stanie jeszcze w ogóle gorszego. I to będzie teraz, i to ja popsułem, to będzie moja odpowiedzialność. No to też się nie zdarzy z dnia na dzień, myślę. I dlatego tutaj jest ważna współpraca z lekarzem. To jest kluczowe. Ja powiem, że ja, no tak jak już powiedziałam, myślę, że o tym mogę powiedzieć, bo o tym pisałam w książce Zdrowe dzieci. Przed tą decyzją, gdy miałam już przepisane leki przeciwpadaczkowe, poszłam do 5 różnych neurologów. A kto tak robi? Na przykład ja. I kto jeszcze? No ale zależało mi na bezpieczeństwie dziecka. Tak. I okazało się, że każdy miał inną opinię. No I było dużo z nich powiedziało, proszę się wstrzymać. Więc mnie poparli w tym. Ktoś powiedział, w ogóle wykpił to. Tak, przy takim stanie nie podaje się leków przeciwpadaczkowych. To nie jest aż tak groźny stan. A ja mówię, a jak dojdzie do napadu padaczkowego? No to nic się nie stanie. Będziemy wtedy myśleć, dziecko nie umrze od tego. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja cytuję teraz lekarza. To nie są moje słowa, tak? Bo ja nie chcę bagatelizować. To nie jest tak, że napad padaczkowy jest obojętny dla organizmu. Tylko miałam taką opinię, ja tylko przedstawiam. Miałam różne opinie i wtedy się zorientowałam, że to nie jest tak, że kończymy na jednym lekarzu. I co jeszcze? Systematyczne badania specjalistyczne, diagnostyczne z danej dziedziny, w której nam dziecko choruje, czyli to mogą być począwszy od zwykłych badań krwi i moczu, poprzez specjalistyczne, powiedzmy w przypadku padaczki może być to badanie EEG. I te badania nam też pokazują, czy idziemy w dobrym, czy w złym kierunku. W naszym przypadku lekarz się mnie pytał, jak ja to zrobiłam bez leków. No ja wiem, bo moja córka tych badań EEG miała od dziecka sporo przez wszystkie te lata. No już od takiego maleńkiego dziecka, gdzie gdzieś tam jeździłem do szpitala daleko i później nie chciała zasnąć, bo zmęczenie nawet zasnąć nie pozwoliło, a małe dziecko nie wyleży spokojnie podczas badania EEG. Tak. Trzeba było je uśpić. Nie dało się uśpić i podróż gdzieś tam do wojewódzkiego miasta na darmo. Ja sobie myślę, ludzie, przecież kto to ma unieść, nie? Ciężka sprawa, bo oczywiście nie zawsze są takie proste rzeczy. Czasami są na przykład, jak już mówimy o tej padaczce, jest to pourazowa, pooperacyjna. I to są już takie wtedy przyczyny poza te środowiskowe, powiedzmy takie, które nas wszystkich dotykają. No ale jest cała gama, ja też nie chcę mówić zero-jedynkowo. To żeby absolutnie, bo to jest wielka odpowiedzialność w ogóle mówić na te tematy, żeby ktoś teraz z Państwa, którzy nas słuchają, żeby nie podjęli jakichś pochopnych decyzji. Zawsze do lekarza szukać zaufanego. Są dobrzy lekarze, są mądrzy, rozgarnięci. Nie poprzestajemy na jednej diagnozie. Tak. Natomiast jest cała masa dzieci i też dorosłych, bo też mówimy o dorosłych, gdzie to, czy musimy brać leki, wcale nie jest jednoznaczne i te nasze stany są takie pośrednie. Na przykład leki przeciwko na cholesterol. Jak szybko i pochopnie się daje statyny. Tak. A przecież one też rujnują nam nasze zdrowie. A w takich, jak tylko leciutko ten cholesterol jest podwyższony, a to wcale niekoniecznie według dawnej medycyny, dawnych norm, wcale to nie jest zbyt wysoki cholesterol. Więc ja mówię, raczej tutaj bym apelowała do tych rodziców, czy w ogóle osób chorych, których stan jest taki, powiedzmy, gdzieś pośredni. Tak? Nie jest to jakaś drastyczna choroba czy stan organizmu. I wtedy naprawdę, żeby nie działać pochopnie ani w jedną, ani w drugą, próbować. Co jeszcze musisz dodać, zanim przejdziemy do tego etapu o żywności? Co jest ważne dla Ciebie? Z tego, co tu powiedziałam. No nie wiem, nie wspomnieliśmy może o książce 3. Zdrowa rodzina, czyli to jest, coś wspominaliśmy już, tak? Ale nie omówiliśmy tego, może ja pokażę. Nie jest książka, to jest księga. Bardziej po to, żeby się dobrze czytało, bo w moim wieku już się nosi okulary.
I pomyślałam, żeby łatwiej Zdrowa było. rodzina i co dotyczy wszystkich, dorosłych i dzieci. Tak, dlatego właśnie, teraz dobrze, że to pytanie mi zadałeś. Od zdrowych dzieci przeszliśmy do zdrowej rodziny, bo też w mojej praktyce życiowej wyszło, że nie można się zdrowo odżywiać dzieci bez zdrowego odżywiania całej rodziny. Nie ma czegoś takiego, bo jeżeli będziemy najzdrowsze, najwłaściwsze jedzenie podawać dzieciom, a sami będziemy jeść byle co, to nie zadziała. Po prostu te dzieci nie będą naturalnie za tym podążać. Znaczy będą naturalnie za nami i w związku z tym, jeżeli powiemy dziecko, to nie dla ciebie. Tylko dla mnie. Tak, no to będzie niewiarygodne i to dziecko, bo co jest najważniejszym celem w odżywianiu, w dobrym odżywianiu dziecka? Wyrobienie mu dobrych nawyków, danie przykładu, żeby to było naturalne i sama obserwacja organizmu, żeby dziecko umiało później samo dobierać sobie takie pokarmy, które mu służą i rezygnować czasowo z tego, co mu nie służy. I dla mnie to też jest, to jest moje doświadczenie prywatne, bo teraz mam dzieci już nastoletnie, 15 lat, jedno, drugie 18 lat skończyło w tym roku. To jest niesamowite, jak oni mi mówią, no dzisiaj nie mogę jeść zbóż, bo... Ale oni jedzą wszystko, tak? Ale dzisiaj muszę się powstrzymać. Zauważyłem, wczoraj mój syn powiedział, jak jem dużo, zjem więcej fig suszonych, to mnie drapie w gardle. No. I on się tego od dziecka, bo kiedyś w ramach leczenia... Tak, to też się nauczył obserwować siebie. Tak, ale to nie jest jakaś... Bo to są zdrowe psychicznie dzieci, w tym sensie, że są wyluzowane, zajmują się... Ich tematy diety tak nie interesują jak mnie. Aha. Natomiast oni to czują naturalnie i właśnie w takich zdrowym zakresie potrafią tą dietę sobie, w zdrowym w sensie psychicznym, że nie są jakieś zafiksowane, tak? I ja spokojnie nie mam obaw, że oni pójdą sobie do pierwszego, lepszego sklepu typu, może nie będę nazw wymieniać, ale sieciówki, kupią Coca-Colę. Bo ja wiem, że po prostu im to nie przejdzie przez gardło. Po prostu. Ja to rozumiem. No, także to jest fajne, ale właśnie bardzo ważne jest, żeby cała rodzina brała w tym udział. Tak, żeby to było wiarygodne dla dzieci, że to jest właściwe. No ale ty wy w ogóle jecie dziwactwa. Jak patrzę na twoim kanale, jakie ty tam przygotowujesz rzeczy, no to nie są takie najzwyklejsze, najbardziej popularne. Tam są wymyślne rzeczy. To są pewne egzotyczne, powiedzmy, tak. Ale generalnie... No właśnie, ale ktoś to robi, ktoś to spożywa. Ktoś się nad tym pochyla i to jest twoja rodzina. Ale też chciałam powiedzieć, nawiązując do książki Zdrowa rodzina, to jest generalnie książka kucharska, ale też z poradnikiem. I w tej książce kucharskiej postarałam się zawrzeć wszystko, co mamy w naszej tradycyjnej kuchni polskiej. Poprzerabiane różne przepisy, które odziedziczyłam po mamie, po babciach, tylko zmodyfikowane pod kątem doboru składników. Bo książka Zdrowa rodzina jest w kontekście jedzenia. Tam są przepisy, tak. Z których można korzystać. No to jest taka ciekawa pozycja, bo tam nie ma zdrowa rodzina farmakologicznie, tylko na bazie jedzenia właśnie. Czyli to, co wszyscy kochamy jeść. Tak. A tylko po tym trzeba zdecydować, co my będziemy jedli. Znaczy w zasadzie można powiedzieć, z jednej strony musimy bardzo uważać, co jemy, a z drugiej strony uważam, że powinniśmy jeść wszystko. Tylko to wszystko jest względne. Wszystko to, co 200 lat temu ludzie jedli 100 lat temu, może tak bym powiedziała. A wy nie jesteście takimi zakręconymi weganami? Nie, absolutnie. Aha. Znaczy ja rozumiem i wegan również, chociaż bardziej tutaj bliżsi mi są zrozumienia wegetarianie, jakby jeśli chodzi o pobudki takie humanitarne. Dla mnie to moralnie jest też wielki problem. Gdzieś tam się z tym zderzam. Gdybym mogła, to bym wykluczyła z diety mięso właśnie z tego względu, ale moja wiedza i obserwacja też dzieci, jak bardzo potrzebują same z siebie mięsa. Nie wszystkie dzieci, ale no na przykład mój syn potrzebuje w zasadzie codziennie. Córka raz na kilka dni. Więc widzę, że to jest różnie i nie miałabym odwagi wprowadzić diety bez mięsa. Niemniej bardzo szanuję wegetarian. No tak, no to wiadomo, że szanujemy, ale powiedz to tym od keto. że jednak mięsa nie. Oczywiście, że szanujemy. To jest ich wybór. Znaczy szanuję ich z konkretnego powodu, że to są ludzie, jeżeli nie mówię o jakichś pobudkach polityczno-ideologicznych, bo teraz to już nawet do polityki chyba weszło, co powinniśmy jeść, a co nie, tylko że rzeczywiście im jest żal zwierząt i nie mogą tego po prostu znieść. To jest inny aspekt. Także tutaj ja się absolutnie z nimi solidaryzuję i mam wielki sama z tym problem.
No dlatego my nie kupujemy żadnego tego typu żywności w marketach. Nie? My jemy mięso, ale my je wszystkie mamy wyszukane u naszych zaprzyjaźnionych rolników. I tego pilnujemy. Nie? No i to też jest ważne, bo wtedy promujecie taką hodowlę bardziej przyjazną dla zwierząt, prawda? Czyli przynajmniej tyle, ile możemy jako człowiek zrobić dla tych biednych zwierząt, które są hodowane na mięso, że póki żyją rzeczywiście, żeby im dobrze się żyło. Ja rozumiem. My mamy kury i one u nas mają dożywocie. Mamy jajka własne. Nie zjadamy tych kur, ale ktoś je dla nas gdzieś tam przygotowuje i w właściwy sposób karmi. I ja je widzę, jak one biegają, jak tam jadę z chlebem. Także no, staramy się to wybierać bardzo świadomie. Ale jak każdy inny produkt, który trafia na nasz stół, to my tego bardzo w domu pilnujemy. I dlatego jest nam bliskie te twoje podejście do żywności. No ja myślę, że to jest podstawa każdej diety też, bo powiedzmy, czy ketogenna, czy wegetariańska powiedzmy, czy niskotłuszczowa nawet, jeżeli ktoś już bardzo by chciał, chociaż to akurat i ja tego nie wspieram, ale powiedzmy, jakiś rodzaj diety takiej terapeutycznej, to podstawą, wspólną częścią, jakby mianownikiem dla wszystkich diet powinna być wysoka jakość żywności. To powinna być taka właśnie żywność, jaką wskazywał dr Weston Price, czyli nieprzetworzona przemysłowo, pochodząca z dobrych źródeł, z dobrych gleb. Ale z dobrych źródeł i dobrych gleb skłaniasz jednak ku żywności organicznej, czy to może być żywność konwencjonalna? No to też jest, ja dosyć szeroko na ten temat się wypowiedziałam w tej mojej szczupłej książeczce Żywność a zdrowie człowieka. Więc nie rozpatrujmy tego w czarno-białych barwach. Rolnictwo ekologiczne ma swoje mankamenty. Nie wszystko, co jest oznaczone zielonym listkiem, jest idealne. Pod jakim względem? No, na pewno ja osobiście odrzucam żywność oznaczoną zielonym listkiem, która jest przetworzona. Przykład, tak zwane zdrowe batoniki zbożowe. To nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Oczywiście ja rozumiem, że tam nie będzie pestycydów, czy będą znikome ilości, bo też się umówmy. W żywności ekologicznej są pestycydy, są pozostałości, tylko w bardzo małej ilości i powiedzmy na pewno nie we wszystkich produktach, ale gdzieś tam jest to. Więc na pewno nie przetworzona żywność. I następna rzecz, gospodarstwa ekologiczne, które mają dużą skalę. Tak. Na pewno spada, to jest ekonomia. Ekonomia w szerokim rozumieniu, tak? Uniwersalna. Spada wtedy jakość tej żywności. Bo też w rolnictwie ekologicznym są dopuszczone pewne środki. Tak. A znam takich rolników ekologicznych na małą skalę, którzy chociaż mają ogromne zainteresowanie z tym, co wytwarzają i mogliby dorobić się na tym większych pieniędzy. Tłumaczył mi to pan Nawieśniak, Jan Nawieśniak, to jest taki guru polskich, małopolskich rolników. Guru mówię w tym sensie, że był prezesem Stowarzyszenia Małopolskich Rolników Ekologicznych. Ja się z nim przyjaźnię, byłam w jego gospodarstwie, kontaktujemy się czasami. No i on na przykład ma takie zainteresowanie. Ja sama chciałam od niego nabywać jakieś tam owoce czy warzywa. On powiedział, że już niestety on ma małą grupkę odbiorców. Ja mówię, to czemu pan nie poszerzy tego? A on mówi, bo by spadła jakość. Miał podoba. I on nie stosuje żadnych tych środków, które są, formalnie by mógł. Czyli bez miedzianu, bez... Tak, bez związków siarki. I no, także są tacy ekologiczni i tacy. Natomiast też są rolnicy, którzy nie mają tego certyfikatu, bo po prostu to jest też wymaga dużo z tego, co wiem. Są tam jakieś formalizmy, czyli trzeba jakieś procedury przejść. Plus opłaty jakieś. I ponieważ robią na małą skalę, im się to nie opłaca, ale są tak świadomi, wychodzą w pole, mówię, z książką w ręku, czyli tutaj się też dokształcają, wiedzą, co za tym stoi. Ja jeżdżę czasami do takich gospodarstw, znam takie jedno gospodarstwo i tam nie ma tego certyfikatu, ale ja mówię, to jest ponadekologiczne. Okay. No i to jest wystarczające dla mnie dowód na to, że tak jest, nie? Bo wszystkim mówię, poznaj tego, kto za tą twoją żywnością stoi. To nie może być takie jedzenie no name. My chcemy wiedzieć, kto to rękami dla nas wytworzył i w polu na swoich kolanach dłubał tam w tym ogrodzie. Ty jesteś tą osobą, która chodzi w ogrodzie czy gdzieś po polanach i zrywa różne rzeczy i robi z tego różne dziwne rzeczy. Opowiedz nam o tym twoim podejściu do takich nieprzetworzonych, przygotowywanych jakichś koktajli
Czy takich? Nie jestem zielarką, na pewno nie. Nie znam się na ziołach tak, żebym mogła powiedzieć, że znam się na ziołolecznictwie. Niemniej moja mama zawsze gdzieś też we mnie zaszczepiła od dziecka, że jak choroba to zioła. Natomiast uważam, zioła traktuję jako suplement diety, bo my uwielbiamy też to słowo, nam są potrzebne te tabletki w postaci, jeżeli już z lekarstw wychodzimy, to tą lukę dla tych, którzy się obrazili na lekarstwa, zauważyłam, że wypełnia rynek suplementacji. Suplementów. I tu niestety ja rozumiem, że w pewnych sytuacjach te suplementy mogą być ratunkiem. Masz skrajne podejście do suplementów, wiem. No właśnie, to trzeba wyrobić sobie swoje zdanie, bo to każdy znowu ma prawo do swojego zdania. Ty masz takie, wielu dietetyków ma inne. Znaczy to jest psychologia. To, co mnie się wydaje, może nie mam racji, że ludzie lubią coś na coś. I to jest łatwe. Suplement można kupić, połknąć i jesteśmy rozgrzeszeni. Natomiast ja znowu mówię, zakasać rękawy i brać się do prawdziwej roboty, bo żaden suplement nie rozwiąże nam sytuacji zdrowia, jeżeli oprócz suplementów będziemy jeść zanieczyszczoną żywność czy przetworzoną, będziemy mieli Wi-Fi w domu non-stop włączone, będziemy mnóstwo kosmetyków na siebie nakładać i stosować, no i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie da się w długim okresie czasu zachować zdrowia, będąc tylko na suplementach. A chociaż krótko nam powiedz o tym Wi-Fi, bo ja kiedyś bardzo się interesowałem i odpuściłem później z powodu natłoku pomieszanych opinii. Co ja bym radziła, żeby tym wszystkim niedowiarkom i tym szczególnie, co lubią przez szkiełko i oko, ale nie robią tego, bo nie mają czasu, czyli nie interesują się nauką, ale jeżeli się nie interesują, sami nie przeczytają, a ktoś im powie, taki jak ja, że to jest szkodliwe, jest to potencjalnie bardzo duże ryzyko zdrowotne, więc nie uwierzą, no bo ja nie jestem książką, a nie mają czasu czytać. Proszę sobie kupić dobry miernik promieniowania elektromagnetycznego. Jest takie coś. Jest takie coś i pomierzyć. Ja niedawno stosunkowo to kupiłam i byłam zdziwiona, bo wydawało mi się, że w naszym domu jest czysto. A tu się okazało, że myszka bezprzewodowa sieje. Klawiatura bezprzewodowa sieje. W aucie coś sieje. Patrzymy, a tam Bluetooth, uruchomiony odbiornik Bluetootha. Chociaż my już nie korzystaliśmy z Bluetootha, ale jest jakby odbiornik... Chciał czytać. Tak, jest zainstalowane. No fajnie, ale co nam to może zrobić? To, co mówią badania naukowe, to jest ogromne ryzyko, począwszy od takich zwykłych symptomów, które tu też jest kłopotliwa sprawa, dlatego że symptomy te również są powodowane przez inne czynniki. Czyli chroniczne zmęczenie, bezsenność, ból głowy. To są takie pierwsze, co odczuwają ludzie, bo to wychodzi z badań epidemiologicznych mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowych. Do 300-500 metrów. Są różne inne dolegliwości, między innymi skórne i tak dalej. Nie będę tego wymieniać, ale powiedzmy, że raz, że to nie są jeszcze jakieś takie strasznie zagrażające życiu. Dwa, że możemy zwalić to na inne czynniki. Rzeczywiście są inne czynniki bólu głowy, bezsenności. Wystarczy zwykła nerwowość, tak już będziemy bezsenni. Ale badania naukowe pokazują, że tutaj jest i teraz z perspektywy już ponad 20 lat, bo tak naprawdę ta telefonia cała tak naprawdę wparowała na początku... Końcówka lat 90. Tak. Ona oczywiście była wcześniej, ale mówię o takim powszechnym używaniu, że już większość ludzi ma te telefony i coraz więcej jest stacji. Więc teraz mamy już pewną perspektywę czasową. Liczmy od 2000 roku, czyli 22 lata. Więc te badania coraz więcej wykazują. No i tutaj nie ma wątpliwości, że ludzie są narażeni na nowotwory. I to ludzie, którzy wychodzi na to, u tych, co używają telefonów komórkowych poniżej 10 lat, to nie wychodzi, dopiero powyżej 10 lat. Więc tutaj trudno mamy... było cokolwiek powiedzieć. No i jakie to jest ciężkie, żeby zauważyć, bo to nie jest efekt natychmiastowy. No i są różne, przede wszystkim tutaj jest to podstawa różnych chorób, problemów neurologicznych i behawioralnych, i neurobehawioralnych, czyli takich schorzeń, gdzie mamy układ nerwowy, problem z układem i przekłada się to na zachowanie. Różnego rodzaju problemy psychiczne. Mamy tego wysyp. To tak w skrócie. I teraz jeszcze co to Wi-Fi, bo zapytałeś się Wi-Fi. Wiele ludzi boi się tych stacji bazowych. Wiesz, rzeczywiście protestują, jest to dosyć uświadomione. Protestują, krzyczą, są przeciwko 5G, natomiast nie przeszkadza im to, że mają w własnym domu Wi-Fi.
Ja jak sobie zmierzyłam z miernikiem, niedawno robiłam takie pomiary, w pobliżu podjechałam pod wieżę, ileś tam metrów, no to powiedzmy to, co jest pod tą wieżą, najbliższy dom, tam było chyba 22 mikrowaty na metr kwadratowy, czyli to jest gęstość mocy. 22 000. Nie wiem, czy się nie przejęzyczyłam. Powiedziałam chyba 22. 22 000. No i zmierzyłam w szkole córki pod punktem Wi-Fi około, też dokładnie nie powiem, 24 000. Aha. No to jeszcze większe zagęszczenie. Tak, znaczy porównywalne. Tak, bo oczywiście tam może być, to nie są precyzyjne pomiary, nie są fachowe. Jest to miernik powiedzmy wyższej klasy, ale jednak nie specjalistyczny. Ale taki miernik już może nam pokazać różnicę. Dobrze, to tu już coś wiemy, to zostawimy, bo jednak ta żywność nas interesuje mocniej. Dobra, pójdziemy już. Co tu jeszcze powiemy, trzeba dopowiedzieć z twojego punktu widzenia, zanim przejdziemy do tego, do tej rozmowy o zabezpieczeniu żywności na przyszłość. Czy my musimy tu coś dopowiedzieć? No myślę, że nie. Jeśli chodzi o moje książki, bo tak, powiedziałabym, wiadomo, konsultacje indywidualne to nie jest tania rzecz. Dlatego, że wymaga udziału drugiej osoby, jej czasu 1 na 1, tak? I to wynika tylko z ekonomii, z tego, że ktoś, kto udziela takiej konsultacji, musi się utrzymać choćby na ten ZUS straszny teraz, który trzeba zarobić, żeby po prostu to się... Także to jest taka forma udzielania pomocy, która jest dosyć droga. Więc myślę, że dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z książek. Oczywiście tu jest problem znowu z czytaniem, z tym, żeby samodzielnie zdobywać wiedzę, ale jak ktoś bardzo jest zdesperowany, może to robić. I wydaje mi się, że nabycie takiej książki jest nieporównywalnie mniejszym wydatkiem w stosunku do ilości wiedzy, jaką możemy zdobyć. I te książki się łączą ze sobą. Czyli na przykład to, co piszę w tej cieniutkiej książce o doktorze Price'ie, jest przełożone, ma przełożenie w książce Zdrowa rodzina, dlatego, że tam przepisy są oparte o właśnie takie składniki nieprzetworzone i odpowiadające naszym współczesnym czasom. Nie musimy w dżungli mieszkać, żeby się w miarę zdrowo. Druga rzecz, że dla tych osób, które naprawdę, różne są sytuacje finansowe, mogą skorzystać z moich porad nieodpłatnie na wszelkich stronach internetowych, na których jestem obecna, czyli na kanale YouTube, na mojej stronie internetowej Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina. Również mam pod tym samym hasłem kanał YouTube i również na Facebooku stronę. I tam odpowiadam na wszelkie pytania merytoryczne związane z danym tematem, który jest poruszony. Tematy są w zasadzie wszystkie tam, artykuły, więc jak ktoś bardzo chce na przykład dowiedzieć się o mleku, to może odnaleźć taki artykuł, zadać pytanie. I wtedy nie ma dla mnie problemu, żeby odpowiedzieć, bo to jest odpowiedź publiczna, z której mogą skorzystać też inne osoby. Natomiast ciężko jest mi, od razu mówię, że nie mogę niestety na wszystkie maile odpowiadać, bo każdy mail wymaga przynajmniej 15 minut, nieraz pół godziny, żeby ta odpowiedź była w miarę rzetelna i niestety te pytania się powtarzają. Więc dla każdego indywidualnie odpowiadać nie jestem w stanie, natomiast jak najbardziej deklaruję tutaj taką odpowiedź publiczną. No i to jest dobre rozwiązanie. Też się już z tym zmagam, że przychodzi dużo wiadomości, na które należałoby odpowiedzieć, a to jest tego samego dnia trzecie te same pytanie, a trudno zrobić kopię i wklej. To raz, albo zdawkowo w 2 zdaniach odpowiemy, to ktoś się może obrazić, że go ignorujemy, ale to nie o to chodzi. Się, proszę. No właśnie. Nie nawet, ja na razie nigdy jeszcze nie zostawiłam żadnego maila bez odpowiedzi, bo jakoś nie potrafię nie odpowiedzieć. Zwykle nawet dziękuję, tak jak mówiłam, ale jednak to zawsze zabiera czas. Także drodzy Państwo, wszystkie te linki do miejsc, o których tu Ewa wspomniała, znajdziecie w opisie filmu. Tam damy wszystkie odnośniki do social mediów. Jest jakieś miejsce, sklep internetowy, gdzie książki możemy kupić. Tak, na stronie Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina. Czyli Zdrowe Dzieci, tam jest adres zdrowedzieci.org.pl i tam jest miejsce, gdzie można te wszystkie 3 książki nabyć. Dobra. Także to jest jedno. Rozpoczniemy rozmowę, która będzie dotyczyła zabezpieczenia i przygotowania żywności na później. Słyszałem taką twoją opowieść, ale ona była bardzo krótka. Ona tylko dotknęła tego tematu, który
w mojej ocenie ostatnio jest ważny, o którym staram się też coś powiedzieć. Ty masz pewnie sporo swoich przemyśleń na ten temat. Opowiedz nam o tym. Czasy, czy przyjdą złe, nie wiemy, ale należymy do tych osób, które chcą być bardziej przygotowane. Na co powinni nasi słuchacze zwrócić uwagę, zaczynając? I teraz siedzą pierwszy raz, nigdy jeszcze nic w tym kierunku nie robili i myślą, no tam coś gadają, że może coś tam braknąć czegoś, może czegoś nie być. Co oni chcą w ogóle? Co ja to powinienem, co powinnam zrobić? Od czego zacząć? I teraz ktoś, kto nigdy nic nie miał schowany, zgromadzone, zabezpieczone, zaczyna się interesować i co ty mu doradzisz? Skupię się może na żywności, tak? Bo oczywiście żywności. możemy mówić o wielu innych rzeczach, które można sobie zakupić. No ja myślę, że trzeba zacząć od znowu wiedzy i zastanowienia się nad tym, przed czym chcemy się uchronić. Bo takie tylko, żeby przed tym, żeby zapchać, żeby żołądek nie był pusty, no to jest takie bardzo na skróty i nie uchroni nas takie postępowanie być może przed tym, co tak naprawdę gdzieś tam może nam grozić, czyli choroby i nawet śmierć w przypadku jakiegoś wielkiego głodu, czy przedwczesne skrócenie życia, tak? Co historia zna. Tak. Wiadomo, co spotkało z literatury osoby, które przeżyły obozy koncentracyjne. Przeżyły, ale często zapadali na gruźlicę po tych obozach i niestety przedwcześnie umierali. I było już to nie do odwrócenia, pomimo że wiadomo, po wojnie też nie było łatwo z jedzeniem, no ale powiedzmy ludzie już nie głodowali, coś tam było. I mimo wszystko to już nie ratowało sytuacji, więc... To są oczywiście skrajne już sytuacje, ale nie wiemy, co nas czeka. Ja mam nadzieję, że to tylko pozostanie w sferze takiego zabezpieczania się. Oby nic. Tak. Nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko racjonalnie i jest wiele rzeczy w życiu, które podejmujemy. Ja przynajmniej z moją psychiką, jakby podejściem do życia lubię się czuć bezpieczna i robię dużo rzeczy. Też staram się nie za dużo, żeby to nie wylewać dziecka z kąpielą, ale ile mogę, to się zabezpieczam i daję sobie taki gruby margines bezpieczeństwa, różnie w zakresie na przykład finansów, żeby zawsze mieć jakieś oszczędności, żeby w kredyty nie wchodzić i tak dalej. I myślę, że to jest fajne, bo daje bardzo ważną rzecz, święty spokój na dzień dzisiejszy. Taki spokój ducha, że nie denerwujemy się tak bardzo, więc to też ma jakąś wartość. I teraz, jeśli chodzi o jedzenie, trzeba uświadomić sobie, że to, przed czym chcielibyśmy zabezpieczyć naszą rodzinę, to jest przede wszystkim zdrowie i życie. Mówię tutaj od strony żywnościowej. Żeby to zdrowie, ten organizm nam dobrze funkcjonował, nawet jak będzie niedostatek żywności, no to tutaj należy przede wszystkim pomyśleć o substancjach odżywczych, żeby mu dostarczyć. Niekoniecznie musimy być pełni w sensie zaopatrzeni. No dobrze mieć trochę zgromadzonego tłuszczu na ciele, to wiadomo, ale powiedzmy, że to nie jest jakiś tam wymiar zdrowia, chociaż tak kiedyś się już po wojnie uważało, że jak dziecko jest pulchne, to okaz zdrowia, ja się nie dziwię. Potem co przeszli nasi dziadkowie, że za wszelką cenę kazali dzieciom wszystko do końca jeść, nie wolno było zostawiać na talerzach, no bo przecież to jest samo dobro. Więc natomiast tutaj chodzi o to, że nawet jakbyśmy byli trochę niedożywieni, w sensie, że zjedlibyśmy więcej, mamy trochę uczucie głodu, ale możemy być przy tym nawet troszeczkę wychudzeni, ale świetnie funkcjonować. Czyli nie zawiodą nas jakieś funkcje organizmu, organizm będzie nadal sprawnie funkcjonował, co więcej nawet takie chwilowe przegłodzenie służy zdrowiu. Tak mówią. Tak mówią, nawet tak widać, bo widzę, moja babcia zmarła niedawno w wieku 96 lat. No i przeżyła wojnę. Nie była w obozie oczywiście, no ale były niedostatki żywności. I jest wiele Udało takich... ci się wysłuchać jakiejś opowieści? Co ona jadła? No. Tak, właśnie tak. Ja nawet z nią wywiady robiłam na parę lat przed śmiercią. Pięknie. Takie prywatne, nagrałam sobie. Nieprofesjonalne, więc niestety to się nie nadaje, myślę, do upublicznienia. Natomiast właśnie oni mieli gospodarstwo, mieli jedną krowę, byli biedni. Było ich, cała rodzina w tak zwanej jednej izbie mieszkała. Mieli jakieś tam kurki i mieli proso i grykę. No to z tej krówki mieli wszystko. No tak. Z kur mieli mięsko i jajka.
Może to było ograniczone, ale to było na wsi, wysokiej jakości żywność. Pestycydów wtedy raczej się nie używało. Czyste węglowodany z prosa i z gryki. Tak, i no wiadomo, jakieś pewnie warzywa. I proso i gryka to są z tych takich kaszowych, powiedzmy, bo gryka nie jest zbożem, ale zbożopodobna, więc proso jest zbożem. Z tych zbożowych jedne z najlepszych rzeczy, nieprzetworzone. Krówka dawała mleko, a więc śmietanę, a więc sery, a więc masło. No i nie dojadali, ale zdrowo żyli. Później był problem już po wojnie. Babcia zapadła w głęboką anemię. Bo wszystko, co najlepsze oddawała dzieciom. Miała 3 dzieci i straciła wszystkie zęby jako młoda kobieta po wojnie. 21 rocznik babcia. No i niemniej później bardzo dobrze się trzymała, szczuplutka do końca życia. Mało jadła. Czyli nieprzejadanie się nam służy. Ale nie miała potrzeby też. To nie było tak, że sobie to narzuciła. No. I teraz, wracając do zapasów. Powinniśmy w związku z tym zgromadzić to, co ma najwyższą wartość odżywczą, czyli nie makarony z białej mąki, w ogóle nawet z ciemnej mąki. To już jest jednak wysoko przetworzona żywność. Ja bym tutaj i to jest żywność zbożowa, pochodząca od zbóż, czyli zboża bym proponowała przechowywać w całych ziarnach. No oczywistym jest. Bo wtedy się nie utleni to tak szybko. Jak się utleni, to traci aktywność biologiczną, wartość biologiczną. Jeżeli będzie to zboże oczyszczone z białej mąki, no to są w zasadzie prawie puste kalorie. A nie o kalorie nam chodzi. Kalorie też, ale one mają być przy okazji. A przede wszystkim substancje odżywcze, czyli składniki mineralne, witaminy, aminokwasy, które budują białka. Tak? Powinniśmy mieć pełny zakres aminokwasów, żeby wszystkie potrzebne białka nam się wytworzyły. Czyli wszystkie enzymy, przeciwciała, hormony białkowe. Jeżeli tego nie ma, to wszystko i układ immunologiczny pada no i wszystko. Jak hormony, no to zaburzenia hormonalne. Można wiele mówić. Podoba mi się twoja sugestia. Ja mam zgromadzone zboża w ziarnach, które zapakowałem próżniowo. Potem schowałem w beczkach szczelnie zamkniętych w tej piwniczce, którą już widziałaś, na rok. Tyle zgromadziłem. Mam wszystkie gatunki ziaren. Chyba nie mam pszenicy tylko. Ale żyto, jęczmień, owiec, samoprze, płaskórka i orkisz. Mam schowane. No właśnie, a myślałeś o molach? Ja nie wiem, jak w piwniczce z molami, czy tam jest zagrożenie? Myślałem, często myślę, bo to w naszej branży jest czymś, no nie ma żadnego, bo jeśli mamy świeże, czyste ziarno, które jeszcze nie jest zanieczyszczone i zapakujemy je próżniowo bez resztki tlenowej, umieścimy to w beczce, zamkniemy to, nie ma szans. To szczelnie, to jeśli nie było zakażone na dzień dobry, to nam tam na pewno nic nie wejdzie. Bo nie ma takiej możliwości. No ale skąd masz pewność, że nie było? Bo wtedy chodzi o to, że się przez worek przedrze się, tak, nie? Bo ja wybieram źródła zakupu. Nie? Coś, co mam od lat sprawdzone. I to się sprawdza. I to się sprawdza, bo wiesz, czasem jak kupimy gdzieś tam, bo ja mam prosto z młyna czy coś, no to nigdzie więcej niż w młynie właśnie. Nie? Ja odwiedzam młyny często. I nie, ja mam wybrane miejsca i wiem, że to jest problem. Nie? Dlatego żeby zachować najprostszym, jeśli nie mamy pewności i chcemy schować małe ilości, no to 48 godzin do zamrażarki, zboże, wyjmujemy i wtedy dopiero pakujemy próżniowo. I możemy schować w ciemnym, chłodnym miejscu. No to nie? dobra porada. No, tak robię. Ja się na tym skupiam, bo to jest dla mnie ważny temat, no bo ja się tym zajmuję. Także... No ale Bogdan, teraz musimy się zastanowić, komu przekazujemy te informacje, bo wiele osób mieszka w blokach. I mogą pomarzyć o ziemiance, prawda? I co oni wtedy? Tak zdecydowali niestety. Znaczy, mają piwnicę, powiedzmy, w dobrym przypadku. No w ciepłej piwnicy na pewno ziarno zbóż przechowamy łatwiej. W ciemnym miejscu. Jeśli już najmniej, to chociaż w słoikach szczelnie zamkniętych. Nie. Ale na pewno nie w opakowaniach zakupowych, gdzie w torebce, bo to nam wytrzyma bardzo krótko. No jasnych mąk w ogóle nie warto przechowywać. Tak, także tak, bo to jest utlenia się i w ogóle nie ma Ja mam różne żarna
różne młynki ręczne. Właśnie, bo jak gdyby prądu zabrakło. Ale młynki, nawet te elektryczne, które mamy do domowych zastosowań, one mają zazwyczaj 360 W, więc to nam napędzi. Zejdziemy z tym do samochodu i przetwornica z akumulatora z załączonego samochodu nam zmieli ziarno na mąkę. No, ale zresztą też myślę, no bo to już tak bardzo ekstremalnie myślimy. Myślę, tak czy siak dobrze, żeby te ziarna mieć, a potem się martwić ewentualnie. No, te młynki ręczne gdzieś też można. Ale spokojnie gotujemy ziarna w całości. Właśnie. No, a to można. I to wiecie, każde ziarno może kamut najdłużej, ale wszystkie inne ziarna to jest 30-35 minut. Jasne, można wymoczyć jeszcze wcześniej, prawda? I one jeszcze lepiej się wtedy... Także to jest takie moje ulubione, bo ja był czas, że wszystkie 8 gatunków ziaren też gotowałem do chleba. Nie? Jako dodatek całych ziaren, nieoczyszczonych, nieodartych z łusek do chleba. Opowiadaj dalej. Znaczy, jeszcze pociągnę ten wątek, jak ja sobie rozwiązałam problem z molami. Myślę, że zrobiłam to w sposób oczywiście taki nieprofesjonalny, powiedzmy, bo ty jesteś ale to piekarzem. Ciekawe, bo większość ludzi tak jednak do tego podejdzie. No właśnie, choć bez wiedzy zawodowej, tak? O tym, jak przechowywać ziarna, więc, bo oczywiście gdzieś tam kiedyś przeszłam w młodości to, że miałam w szafce pełno moli i doszłam do tego, że te mole niestety wszystko penetrują. Tak. Opakowania papierowe, celofanowe, to niestety nie jest zabezpieczeniem. Więc zorientowałam się, że po prostu te mole się przynosi prędzej czy później w jakiejś dostawie kolejnej mąki czy ziarna. Więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy kolejne przyniosę. Więc po prostu szczelne słoje, które są idealnie suche, najlepiej jeszcze w piekarniku je wyparzyć wcześniej, żeby tam nic nie było. Plus pułapki feromonowe. I w zasadzie to rozwiązuje sprawę. I przez wiele lat teraz już 20 prawie. I gdzieś się tam czasami to fruwa, ale nie przedostaje się i co najwyżej właśnie jest w jednym słoiku, czyli nie rozprzestrzeni się. Zakładam, że to jest z tego właśnie, z tej dostawy, z tego słoika. Jest to oczywiście jakaś strata, ale ona się nie rozszerza. I to załatwia sprawę. I to dobra porada. No i teraz co dalej? Powiedzmy, zakładamy, że radzimy ludziom, doradzamy, którzy nie mają takich możliwości jak ziemianka, mieszkają gdzieś w bloku, mają dosyć ograniczoną przestrzeń, więc w zasadzie tutaj odpadają te najbardziej wartościowe rzeczy, czyli żywność odzwierzęca białkowa, czyli jajka, no nie przechowamy na rok czy przez 2 lata. Wiadomo, świeże jajka można dłużej niż miesiąc nawet w właściwych warunkach, ale mówimy najdłużej sierpniowe. No? Tak? To nie wiedziałam. Wszystkie jajka w sierpniu zbieramy do przechowywania. Do świąt. Jak mamy kury. Tak. Jeśli zasypiemy je całe solą, to przechowamy znacznie dłużej. Nauki nigdy nie ma końca. No, to przydatna informacja, ale powiedzmy, że w jakiej perspektywie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że tak na rok, żeby Myślę, że też nad tym myślałem. Myślę, że nawet nie trzeba na tak długo, bo to będzie jakiś okres przejściowy, w którym odnajdziemy się. Tak. Nie? Człowiek się dostosuje. Tak. Zobaczymy, co się dzieje. Tak. Więc ja mam znowu, to głupie może, 4 zamrażarki. Ja mam 2 wielkie. I ja je przez ileś tygodni na pewno napędzę off-gridem takim, czy agregatem, czy zgromadzoną energią. No ale my też tyndalizujemy te rzeczy i do piwniczki. I do piwniczki. A jaka jest temperatura przy okazji teraz obecnie? Teraz jest jeszcze 12. 12. Tak, czekam, bo notuję sobie te wyniki, bo to pierwszy rok tak bardzo na nią czekaliśmy, bo był problem z przechowywaniem. Nie, my mamy dziesiątki czy tam setki słoików. Widziałam. I tak naprawdę na nowo musimy się w nowym miejscu, bo to jest któryś nasz dom, nauczyć się przechowywania w tych warunkach, jakie teraz mamy. Opowiadaj dalej, to takie ciekawe. Więc tak, powiedzmy, że teoretycznie odpadają nam białkowe.
Można oczywiście mięso styndalizować. To, co ja o tyndalizacji sporo mówiłam, pisałam. Jest nawet przepis sposób tyndalizacji profesjonalny z książki profesjonalnej na mojej stronie internetowej. Można sobie tam zajrzeć. I w książce Zdrowa rodzina również. No ale powiedzmy, że też tego, bo tyndalizowane mięso niestety trzeba do 15 stopni przechowywać, żeby przechowywać je pół roku, z tego co pamiętam. I to też jest problem dla kogoś, kto mieszka w bloku, gdzie te 15 stopni, ta piwnica zostaje, ale i to jest tylko pół roku. No to też takie. Ale pół roku to jest długo. No, my też mamy zapasy mięsa tyndalizowane. Trzeba podmieniać. Nie? No, także to powiedzmy, że to w zakresie mięsa, jeśli chodzi o mleczne, no to jeszcze od biedy może jakieś sery dojrzewające, ale to też trzeba mieć właściwe warunki, żeby to nie spleśniało. Więc praktycznie to odpada na dłuższą metę. Tak? No, ale ja zachęcam przy serach. Mam sporo serów. Pakujemy próżniowo jednak. Chcemy się teraz łatwo i nie są już tak drogie te maszyny do próżniowego pakowania. Później tylko sprawdzamy, czy nam nie puściło to. Znaczy wiesz co, będę też szczera, ale myślę, że proszę. To i też żeby się, bo to jest taka informacja typu Wi-Fi szkodzi. I wiem, że moja mama strasznie nie lubi ode mnie tego słyszeć, bo ona też stosuje pakowanie próżniowe, bo wspominałam ci, że też wędliny robi tak na potrzeby domowe i lubi bardzo korzystać z tego pakowania. Więc tutaj jest niestety bardzo duży kontakt z plastikiem. Tak. I to jest bardzo ścisły kontakt. Ten temat znam. No. I teraz to ja ci powiem, jak ja pakuję próżniowo słoiki. Daję wszystko do słoika, zakręcam słoik, robię dziurę w słoiku i dopiero słoik wkładam do foliowego worka i dopiero wtedy to pakuję próżniowo. Fantastyczny pomysł. Polak to wymyśli. I wtedy nie mam kontaktu z plastikiem, a całe wszystko w słoiku jest próżniowe. To jest też, właśnie, ja też daję sobie pewne przyzwolenie znaczy to jest akurat doskonały pomysł. Ja sobie daję przyzwolenie na niedoskonałość, chociażby w zakresie, też kiedyś o tym w moich filmach mówiłam, na przykład mięso, gdy mrożę w zamrażarce, mam takie porcyjki już, nie, że zbiorcze, tylko porcyjki. Tak. I tutaj niestety kontakt z plastikiem jest tym większy i mniejsze porcje. I nie potrafię tego przeskoczyć, bo oczywiście można by do jakichś naczyń, ale nie ma tyle miejsca w zamrażarce. No nie ma. Więc dałam sobie spokój. Wiesz, tym bardziej, że my mówimy o czymś, co ma nas zabezpieczyć, żebyśmy nie byli głodni. No właśnie, także to nie dajmy też, się tu tak... Tak, zwariować, jak to się potencjalnie... Tak. Ja mówię tak, ile można, tyle zrobić, a jak nie można, to mieć szeroko oczy otwarte i uszy. Ja mam dzisiaj szeroko oczy otwarte i uszy i już mam kolejny sposób. No właśnie, bo ja się nad tym, co ty mówisz, bardzo zastanawiałem i to jest sposób, którego ja nie słyszałem, ale gdzieś tak na logikę mi to, patrząc na te moje sprzęty i potrzeby, jak to przecież to mogę zrobić inaczej. No i stąd te dopiero pakowanie słoika próżniowo po zamknięciu. Muszę przekazać mamie. Ona też zaczęła teraz jakieś robić wypieki, też pewne, też do słoików próżniowo, bezpośrednio, ale nie wiem, jak ona to dokładnie robiła, jakąś babkę tiulową zrobiła. Aha. No ja zrobiłem na kanale niedawno ten film i miał najwięcej odsłon o chlebie w słoiku. Muszę oglądać, przyznam, że nie zdążyłam jeszcze. 150 000 ludzi już oglądało. Super. Zaraz dzwoniła telewizja, żeby przyjechać, ale odmówiłem, bo telewizji nie lubię. I nie pojechałem. Kto inny to zrobił, to samo. W tym dniu, kiedy miałem być. Ale jest to sposób. I ja mam w piwniczce chleby w słoikach, które spasteryzowałem później. Tam nie jest dużo skrobi, bo skład jest inaczej dobrany, więc one się... ta skrobia nie podlega tej retrogradacji, czy jak to tam się nazywa. I one wytrzymają nam. I to znowu jest po to, jak będziemy głodni. A nie po to, żeby błyszczeć, że to tyle nagromadziliśmy dobra. Tylko... No właśnie, to wracam do tych zapasów, które powinny mieć dużo substancji odżywczych w stosunku do kalorii, czyli tak zwaną dużą gęstość odżywczą. I tutaj zaczęliśmy od zbóż. Przejdę po takie pokarmy, które mają nie tylko, bo zboża są typowo węglowodanowe. Potrzebujemy węglowodanów, białek i tłuszczów z tych makroskładników, plus różne witaminki, sole mineralne z tych drobniejszych składników, które są, mimo że w o wiele mniejszym procencie występują, są bardzo ważne.
Więc takie węglowodanowo-białkowo-tłuszczowe to będą orzechy i różne nasiona oleiste. I to rzeczywiście w całości. Tutaj orzechy w łupinach. W łupinach, tak. Jak najdłużej, bo wtedy one jak najdłużej będą miały te wartości różne. Tak. Też jakieś zabezpieczenie przed pleśnią i innymi. Jeśli chodzi o nasiona oleiste, przykład nasiona maku, nasiona słonecznika, nasiona dyni, sezamu i tak dalej, siemienia lnianego. I to też jest bardzo duże źródło różnych fajnych substancji i również białka, wbrew temu, nie wiem, obiegowej opinii i bardzo dobrych tłuszczów. I jak to przechowujesz? Też w słoikach szklanych. Wszystko do słoików daję, bo się boję moli. Ja zamykam w puszkach. Takich jak były konserwy. Nie? Mam taką maszynę do zamykania w puszkach. No, ja jestem trochę zdystansowana znowu do puszek. Ale to znowu załóżmy, to jest... Inaczej. Dostałam od mamy parę puszek z mięsem na czarną godzinę i ja skorzystam z tego, oczywiście. Nie rób tego. Przekażę ci. Oddaj mi, ja je zjem. No wiem, dużo byłoby chętnych, bo to są rarytasy. Nie, my tu nie mówimy, że to jest, żeby tak się zachowywać, tylko my mówimy o zabezpieczeniach i to wtedy jest inaczej. Tak. I wiadomo, nie puszki ze sklepu, bo to jest jedzenie w puszkach ze sklepu, to już jest zupełnie innej jakości i bardzo, bardzo wątpliwe. Tam są też konserwanty i tak dalej, prawda? Właśnie, ważne jest, żeby ta żywność nie miała konserwantów, bo to działa antyodżywczo, czyli jeżeli czy w ogóle w jakiś sposób zanieczyszczona pestycydami, czyli to powinna być żywność ekologiczna. Bo jeżeli spożyjemy nawet super jakości, w sensie, że nie przetworzoną żywność, powiedzmy jakieś warzywa, zboża, jajka, ale są zanieczyszczone, to nasz organizm musi władować dużo własnych środków, w tym właśnie enzymów różnych uruchomić, które z kolei potrzebują różnych witamin, różnych pierwiastków, żeby zadziałały, po to, żeby to wszystko, co jest szkodliwe, żeby wydalić. Czyli drenujemy się, czyli działa to antyodżywczo. A my chcemy się zabezpieczyć nie tyle przed ssaniem w żołądku, co przed chorobami i przed skróceniem życia. Więc żywność absolutnie czysta, ekologiczna, powiedzmy, albo taka, która wiemy, albo którą sami sobie zrobimy, wyhodujemy. Więc te orzechy, nasiona oleiste, tutaj pyłek kwiatowy bym bardzo polecała, bo to jest znakomity właśnie, zamiast suplementów w tabletkach, no to jest bomba witaminowa i aminokwasowa i tak dalej. Ale pamiętajmy, żeby pyłek zmielić. Ale to przed użyciem. Przed użyciem. Albo namoczyć. Bo nie będzie tak przyswajalny. Namoczyć po zmieleniu. Ja też posieki miałem jakiś Ale on się rozpada, prawda? Pod wpływem wody. Ale przyswajalność całkiem się nie rozpadnie. No, nie wydaje mi się, w wodzie. Jak poleży troszkę? Tak? Zrób eksperyment. Tak mi się. No spróbuję, wiesz. Ja nie jestem wszechwiedząca, także... Pyłek używamy, ale jednak go mielimy przed. Nie. Pytałeś się właśnie to, co zbieram, powiedzmy, co robię, o napoje chyba zahaczałeś na bazie ziół, jakichś owoców jagodowych. One rzeczywiście się chyba największym powodzeniem cieszą wśród filmików, Może do tego, że w miarę łatwo do przygotowania. Tak, a z drugiej strony jak spożyć coś, co powiedzmy prosto z krzaczka czy z łąki by nie smakowało, bo jak jeść tak My tego nie musimy zabezpieczyć, to dalej będzie rosło. Tak, ja mogę natkę pietruszki jeść samą, bo mi smakuje, ale pokrzywę już raczej nie. Czy na przykład owoc róży, prawda? No jest zbyt twardy. Ale natkę pokrzywy kroimy do sałatek normalnie. No to tak, tylko mówię o czymś takim absolutnie, żeby było dobre samo w sobie, no to trzeba już jakoś przygotować taką pokrzywę. A z drugiej strony nie obrabiać jej termicznie, żeby to było świeże. Tak samo owoc dzikiej róży się tak chwali, że jest tyle witaminy C, ale najczęściej się mówi o herbatkach z dzikiej róży, no to przecież to jest zalewane wrzątkiem. Najczęściej zalewany jest susz. Jeżeli suszymy róże, no to też są duże straty tej witaminy, coś tam zostanie, ale... Podobało mi się ten napój do picia z tej twardej... Z pigwy albo pigwowca. Tak, ja tam zrobiłam straszny błąd. Ja to od razu jeszcze raz wyjaśnię. Bo mnie zjechali niektórzy. Tak? Rzeczywiście to był etap, kiedy ja miałam wpojone, że te malutkie to jest pigwa. Ale jak to się stało? Moja mama zawsze hodowała krzaczki pigwowca. I zawsze całe moje dzieciństwo mówiło się na to pigwa. Ja byłam po prostu już z tytułem dietetyka. Puściłam filmik, że to jest pigwa. Ale filmik się cieszył takim powodzeniem, że stwierdziłam, dobra, ja tam dopiszę pigwy albo pigwowca.
praca w tytule, to mogłam zmienić. Okay. Już nie będę filmu od nowa robić, tym bardziej, że już takie ma tam powodzenie i przydaje się ludziom, o to chodzi, żeby to było przydatne. I tyle. A pigwa czy pigwowiec tak samo się to robi. Podobne właściwości. No o to chodziło. To miał być pomysł, a nie po to, żeby szukać dziury w całym. Tak się zdarza, że niestety trudno posiąść całą wiedzę, nawet nieraz w takich prostych rzeczach się wydaje. No to tak tytułem wyjaśnienia. Można z dzikiej róży, można bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o te napoje surowe z dużą dawką witaminy C w zimie, z mrożonek. Czyli mrozimy w całości, w żadnej formie przetworzonej, czarną porzeczkę, różę dziką i tak dalej. Wiadomo, że też w trakcie zamrażania tam się troszeczkę są straty witaminy C. Możemy pigwę zamrozić też. Nie? Możemy pigwę mrozić. No a pigwowca? Owoce pigwy i pigwowca, żeby być już naprawdę poprawnym. No i to taka dygresja. Tak, wracamy do tych zapasów, które możemy zrobić. Jeśli chodzi o białko, schodzimy w zasadzie tutaj na zapasy roślinne. I nie dlatego, że jesteśmy wegetarianami, tylko... Strączkowe. Tak, strączkowe. Wszystkie, wszelkie rodzaje suche, czyli grochy, fasole, ciecierzyca, soczewica. Cokolwiek nam jeszcze nie przyjdzie do głowy w postaci suchej, to się świetnie przechowuje. Oczywiście tak jak w przypadku nasion, to znaczy zbóż, polecam ja przynajmniej słoiki. Albo tak jak ty to robisz. Tak. Słoiki jak najbardziej. Wiesz, poukładamy w tapczanie w bloku. Gdziekolwiek. I co tam jeszcze? Jeśli chodzi o tłuszcze, to jest ciekawa rzecz, bo znowu z tłuszczami zwierzęcymi jest problem. Zresztą pisaliśmy niedawno, wymienialiśmy maile na temat przechowywania smalcu i to jest duży dosyć problem. Jak to zrobić, żeby zabezpieczyć, bo jak przegrzewamy smalec przy topieniu, to tracimy dużo, a z drugiej strony, jeżeli nie przegrzejemy dobrze, to narażamy na szybkie zepsucie. Ja ci powiem, jak to się zakończyło. Tak. Z tym dowaliśmy go. 3 razy. 3 razy. Bo ileś tych słoików już zaniosłem do piwniczki. No, tyndalizacja jakby nie było, tak jak zwykła pasteryzacja, nie przekroczy 100 stopni, więc tutaj jest przynajmniej ta bariera, że nie doprowadzimy do 200 stopni jak na patelni. A wiadomo, że tłuszczu drugi raz przesmażonego nie stosujemy. Ale jeszcze ci jako ciekawostkę powiem jedną rzecz, bo już to tu poruszałem w tym tygodniu w innej rozmowie. Czy wiesz, jaka jest temperatura w miękiszu chleba w trakcie pieczenia? Jeśli piec jest nagrzany do 250 stopni. To akurat poruszałam to temat na studiach. Pytałam się na technologii żywności. Nie pamiętam dokładnej temperatury, ale dużo niższa. Nigdy nie przekroczy 99. No właśnie, bo jest wilgoć, prawda? Tak. I zupełnie inne środowisko. I choćby piec miał 300, to pod skórką w miękiszu... Bardzo przydatna informacja. Nie będzie nigdy więcej niż 99. I to dotyczy każdego ciasta? Każdego pieczywa. Super. I to rozkłamuje wszystko to o podgrzewaniu tłuszczy trans i... Znaczy to jest względne, bo procesy utleniania zachodzą w każdej temperaturze, nawet w lodówce, tylko o wiele wolniej. No więc o tym mówimy, nie? I nie wytwarzają się te najbardziej szkodliwe. I ja się też dużo zastanawiałam nad siemieniem lnianym, bo wiadomo, że tłuszcz siemienia lnianego jest bardzo wrażliwy i tak się mówi, że nawet się transportuje w chłodnym, prawda, od producenta i w lodówce... To już wytłoczony olej. Tak, no ale mimo wszystko... Ale nie ziarno. Tak, ale jak ziarno zmielimy, prawda, no to już coś się z tym może dziać. No i ja miałam to pytanie, dręczyło mnie jeszcze przed studiami, nie mogłam znaleźć odpowiedzi ani w internecie, nigdzie. No przecież to ziarno termicznie obrabiamy i nawet medycyna chińska zaleca prażenie tego ziarna. No to co? To będzie toksyczne. A przecież tam działało dobrze. Na studiach nie potrafiono mi na to odpowiedzieć. Najlepsi od technologii żywności wykładowcy rozkładali ręce. Pytałam się tak samo o ryby, bo mówi się omega-3 w rybach, no ale przecież w większości przypadków ryby robimy termicznie. I ja dochodzę do wniosku takiego, że obserwacja, co ludzie zawsze jedli, co im służyło, że może tu jesteśmy za bardzo naukowi już. Tak. I to samo dotyczy, to jest śmiałe, co powiem, i to jest absolutnie moja prywatna, nienaukowa opinia na temat pleśni. Wszędzie na studiach, wszędzie czyta się, na moich studiach mówiono, te mykotoksyny z pleśni są bardzo groźne, jedne z najgroźniejszych. Jak jest tylko troszeczkę na górze słoika, to idzie w głąb, nawet jak nie widzimy, że powinno się usuwać z góry, nie powinno się tylko z góry, tylko wszystko wyrzucić.
Ja mniej więcej też tak, ponieważ tyle tego było, to ja już po prostu dla świętego spokoju tak robię. Ale zastanawiam się, moja babcia, która zmarła w wieku 96 lat. I mój dziadek w 96. Ona robiła całe życie zakwas jako coś zdrowego i dla niej było naturalne, że tam jest pleśń. Ja wiem, że ona robiła błędy. Ja już potrafię, doszłam do tego, że robię też zakwas i bez pleśni. Wiem po prostu, co trzeba zrobić. Babcia jakby przyjęła to za normę. I ona mi powiedziała, przecież Ewunio, to się po prostu wyrzuca i się pije. Całe życie takie coś piła, więc nie umarła na jakieś tam raki, nowotwory, a mówi się o tym wręcz. Nie wiem, to proszę nie traktować tej informacji każdy też... może zostać przy swoim zdaniu. Tak, i ja po prostu pozostaję w nie wiem. Nie demonizowałabym tego, tym bardziej, że w naszym klimacie jest dużo zarodników pleśni. To jest normalne, my to wdychamy. No ale to tak było. Otwieramy kompot, a tam z góry oczko pleśni. No i co, wywal cały kompot teraz. Trudno mi... Ja bym nie miał z tym problemu. Znaczy ja nie chciałabym porad w tym zakresie udzielać. Nie jest co porada. zrobić. Ja wyrzucę i wypiję. Po cichu powiem, że a nikomu natomiast nie zaleciłabym tego nikomu oficjalnie, natomiast po prostu nie ma co demonizować, bo dochodzę do wniosku, że my oddychamy tymi zarodnikami. Wiadomo, że jak jest gdzieś w domu grzyb czy coś, to wiadomo, że coś jest nie tak z tym domem i trzeba by coś zrobić, żeby tego nie było. Ale nie martwić się Więcej zarodników pleśni mamy w naszych domowych niedezynfekowanych i niewyparzanych chlebakach. Pewnie tak. Na to nikt nie zwraca uwagi. No właśnie. No, ja znowu powrócę do Wi-Fi, jest o wiele bardziej groźne. Dobrze. No i to już mamy to. Ja się może posłużę, żeby przyspieszyć, dobrze? Bo ja mam spisane, ja się boję, bo to jest dosyć sporo tych rzeczy, które bym zalecała. To jest akurat, mam taką ściągę tutaj z konferencji. Proszę, przygotowałam ją. Więc tak, mówiliśmy o tych nasionach, o kaszach i w zasadzie ryżu, bo jeszcze ryże, prawda? Niekoniecznie białym. Nie ciemne, ekologiczne, to już jest wiadomo, nieprzetworzone, przemysłowo ekologiczne, wszystko w sensie takim umownym ekologiczne, czyste od pestycydów w miarę możliwości. Pestki nasiona strączkowe mówiliśmy, tłuszcze, bo do tego przeszłam. W zasadzie zostają nam tłuszcze roślinne, ale te bardziej odporne na utlenianie. Czyli nie zwykłe oleje typu rzepakowy, słonecznikowy i tak dalej, na zimno tłoczone. To nie, bo to są nietrwałe rzeczy. Mówię o zabezpieczeniu się długoterminowym. Najsilniejszymi tłuszczami jest tłuszcz kokosowy, olej kokosowy i olej z czerwonej palmy. Nierafinowany. Tego nie znam. Na zimno tłoczony, ekologiczny. On jest cały pomarańczowy, żeby nie mylić z olejem palmowym takim już przetworzonym, który jest biały, rafinowany. To jest szkodliwe. Tylko taki. One rzeczywiście, one są silniejsze od smalcu i od tłuszczu wołowego nawet. Jeśli od łoju wołowy. Tak. One po prostu mają najwięcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Są te najsilniejsze kwasy, najbardziej podatne, najbardziej odporne na utlenianie. Co nie oznacza, że też podlegają procesom utleniania, tylko wolniej. I te tłuszcze możemy przechowywać w temperaturze w zasadzie pokojowej. Oczywiście im niższa, jeżeli mamy piwniczkę, jeżeli mamy 15 stopni, to będzie lepiej i w ciemności niż... W garażu. No. Lepiej z dala od światła, powietrza, temperatury wyższej, ale nie wymagają temperatury chłodniczej. No, ale tak samo się zachowa, podejrzewam, masło klarowane. Nie, masło raczej jest wrażliwe. No, szybciej. To mówię z obserwacji. Po prostu mówię o przechowywaniu poza lodówką, tak? Bo robimy założenie, że nie mamy lodówki, ani zamrażarki. Zaraz sprawdzę. Mam już tam takie masło ponad rok chyba, klarowane w puszkach. No to w puszkach, ale jak już... Aha, że w puszkach. Hermetycznie zamknięte. Trudno mi powiedzieć. A ja sprawdzę. No. Jak pachnie, jak wygląda. Jasne. I to jest najlepsza metoda, żeby się dowiedzieć. Mam już długo, więc dużo mam takich rzeczy, które po czasie sprawdzam, jak się to zachowało, bo ktoś te doświadczenie musi zrobić. I trzeba się koniecznie podzielić z tym, z ludźmi, no bo to jest bezcenne. Na tym polega nasza dzisiejsza rozmowa, że miałem słuchać ciebie, a się niepotrzebnie wtrącam. Potrzebnie. Nie, to powinna być wymiana doświadczeń, a nie monolog. Myślę, że to jest o wiele bardziej interesujące, szczególnie, że ty masz naprawdę też dużo do powiedzenia. Ale chciałabym też powiedzieć na pocieszenie, że tłuszcze to nie zamykają się tylko w tym, co wytłuczone.
Wszystkie orzechy, nasiona oleiste. One dalej są pełne. Oczywiście. Teraz tak, owoce suszone to z takich typowych węglowodanów, ale które mają różne przeróżne mikro i makroelementy, troszkę witamin, więc to jest wartościowe. Miód, ale niepodgrzewany. Co jest oczywiste. I z dobrej pasieki, tak? Czyli i zbierany zaraz po miodobraniu, bo jeżeli... I od razu rozlany. Od razu rozlany, żeby nie musiał być podgrzewany, prawda? Żeby miał jak najwięcej Wiecie, jak wartości. wygląda takie beznadziejne podgrzewanie w pasiekach miodu? Są takie duże grzałki, 3000 W, normalne jak grzałka do gotowania wody. I tą grzałkę wpycha się całą do beczki z miodem i od tej grzałki rozchodzi się ta gorąca temperatura i powoli od tego gorącego miodu rozgrzewa się ten miód coraz bardziej, aż cała beczka zostanie zagrzana. Miód można dekrystalizować, ale trzeba to zrobić umiejętnie, w długim procesie, w niskiej temperaturze. A jaka jest temperatura tej grzałki? No to będzie w setkach stopni, jak to grzałka, która gotuje wodę. Bo mówi się, w wielu pasiekach mi mówiono, że oni, znaczy być może tak robią, że zachowują graniczną temperaturę bodajże 42 stopni, 40 kilku, bo to chodzi o to, żeby enzymy nie zginęły. No tak, ale od grzałki, która by miała na zewnętrznych ścianach metalu 42 stopnie, nie rozpuści się nigdy beczka miodu. Poza tym wystarczy małe, chwilowe przegrzania i już mamy po zawodach. Także ja dziękuję, nie chcę żadnego podgrzewanego. To lepiej kupić skrystalizowany miód w słoiku od pszczelarza, o którym wiemy, że w dniu wirowania miodu rozlewa ten miód do słoika. Tak, i krystalizacja nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Jest naturalnym procesem, żeby nie myśleć, że to już jest mniej wartościowy miód. I tu tylko dodam, że na przykład miód rzepakowy to już w 7 dniu może być skrystalizowany. Najdłużej miód akacjowy to prawie rok. A tu bym jeszcze taką rzecz dała a propos rzepakowego. Ja z niego zrezygnowałam. Z powodu, wiem. Dlaczego? No z powodu pryskania teraz bo to rzepaku. Jest z pól uprawnych. Tak. Jak znaleźć pasiekę koło ekologicznego rzepaku, to jest chyba graniczy z cudem. Te pszczoły już nie lecą na ten rzepak. Ja to przerabiałem mając pasiekę. Nie? Były piękne łany rzepaku i tam nie było ani jednej pszczoły. Nie, co wydawało się niepojęte. Czyli są często mądrzejsze od nas. I wybiorą tam, gdzie jest zgrupowanie tego pszczół. Być może trzeba by było oddać próbkę miodu do laboratorium z to takiego pola. Puławy Instytut zrobi takie badania w Puławach. No ja póki nie mogę tak przekonać się osobiście, dlaczego tak mówię? Ja powiem taką ciekawostkę. Badałam niedawno i to kilka razy powtarzałam próbkę moczu moich dzieci na obecność glifosatu przy naszym odżywianiu. I ja wiem, że to zadziała zniechęcająco dla wszystkich, którzy podążają za moimi radami. Niestety przekroczone są nawet te limity, które są wyznaczone. Ja uważam, że limit to powinien być 0. To jest następny temat, może nie będziemy go rozszerzać, ale jedna rzecz jest pewna. Moje dzieci są bardzo zdrowe, czyli się chyba sprawnie z tego oczyszczają. Może to być o tyle dobra wiadomość, że jeżeli jest to w moczu, to się oczyszczają. I nie widać u nich oznak zatrucia glifosatem, czy działania tego glifosatu niekorzystnego. Niemniej, no to też jest szeroki temat bardzo, bo to też opisuję w tej książce Żywność a zdrowie człowieka. Na te wyniki czekamy dłużej, bo one w Polsce nie są robione. Do Niemiec są. To trzeba wysłać do Niemiec próbki, i tylko tam robimy badania na zawartość. Ja teraz poprosiłam Uniwersytet Rolniczy, starałam się ich zainteresować, bo ja zrobiłam sobie takie małe badanie na moich pacjentach, czy osobach, które czytają moje książki. Poprosiłam, zresztą teraz też, jeżeli ktoś by miał ochotę takie badanie zrobić, byłabym bardzo wdzięczna, żeby przysłać wyniki tego badania na mój e-mail mamazdrowichdzieci@gmail.com. I ja takie, jeżeli oczywiście Państwo pozwolą, takie wyniki publikuję anonimowo, co jest ważne, żeby podać wiek osoby badanej, płeć. To chyba wszystko i ewentualnie dietę, sposób dotychczasowego odżywiania. I to jest nasza statystyka mała. Ja mam dosyć już uzbierane te wyniki na takim wpisie glifosat w moczu dziecka. Taki wpis można znaleźć na mojej stronie internetowej i ja tam publikuję te wyniki anonimowo. Wyniki bardzo mogą nas zadziwić. Tak, i nie ma osoby, która nie miała glifosatu, niezależnie jak się odżywiają. My chcemy zrobić z żoną, bo od lat jemy niby bio.
Warzywa uprawiamy sami. Koniecznie się podzielcie tym. I musimy zrobić... Ja już ostatnio robiąc takie większość badań w laboratorium dopytałem, czy to mogą już, czy coś i zrobimy, bo jesteśmy bardzo ciekawi. I ja te wyniki przesłałam właśnie na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i tam prosiłam akurat chyba dotarłam do pani rektor wydziału zajmującego się, nie pamiętam nazwy wydziału, żywnością, odżywianiu człowieka. No i zobaczymy. Ona tam obiecała, że przekaże właściwej osobie. Zobaczymy. Ja przesłałam, że jest coś takiego. O glifosacie wiemy, co wiemy. Każdy, kto studiuje ten przedmiot, na pewno na takiej katedrze powinni się orientować, co glifosat robi. No niemniej wracam do tego miodu. Ja chucham teraz na zimne, ponieważ wiem, że i tak się to dostaje do naszych organizmów, niezależnie od tych starań, chociaż to nie oznacza, że mamy zaniechać i w związku z tym jedzmy żywność z pestycydami nieekologiczną, bo to i tak nie ma sensu, bo przekłada się na wynik obserwacyjny, nie chorujemy. Tak, tylko pożytek z rzepaku jest zanim go spryskają Roundupem. Pożytek jest wcześniej. Roundupem spryskają dopiero przed zbiorem. Jeśli to tylko pytanie, jak przygotowywali ziemię pod uprawę rzepaku? Monokultury pewnie. Ale czy przypadkiem nie przejechali Roundupem czy innym, bo to niekoniecznie musi być Roundup, nie odchwaścili. Wszystko, co przecież tak robią i potem sieją, prawda? I pytanie jest, jaki jest skład chemiczny tej rośliny i tak dalej, czy co tam. No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo Stąd pozostałości. Gdyby glifosat, czyli substancja czynna Roundupu i wielu innych pestycydów dostała się do tej roślinki, no to ta roślinka by umarła. Więc to jest następne pytanie. Są jakieś pozostałości tylko. Czy te pozostałości, czy substancje pochodne glifosatu są też toksyczne? Trucizną jest dawka. Nie, dopiero ilość robi... Odsyłam do lektury mojej książki Żywność a zdrowie człowieka. Właśnie tu nie działa zasada toksykologii, że dawka jest trucizną. Nie. Tu musi być odpowiednio mała, wręcz śladowa ilość, żeby to zadziałało. To jest właśnie fenomen. To nie jest zależność liniowa. To fenomen. Tak, ale o tym mówią naukowcy. Ja tam też odsyłam do źródeł, materiałów źródłowych. Te badania były już w latach 80., 70., 80. robione. Przy odpowiednio małej dawce te pestycydy działają na nasz układ hormonalny, dlatego że receptory hormonów są dostosowane do wychwytywania takich minimalnych ilości. Ja wiesz, to jest dla mnie też niesamowite. I wychodzi na to, że jak jest więcej tego, to wniosek może taki, że lepiej jeść więcej tych pestycydów, żeby nam nie zaszkodziły. Żartuję, bo tutaj wchodzi z kolei ta zasada dawka czyni truciznę w innym jakby zakresie pewnie oddziaływania, natomiast w tym negatywnym oddziaływaniu hormonalnym w śladowych ilościach. Żadna dawka glifosatu nie jest dla nas bezpieczna. No. Tylko tak jest jeszcze kwestia właśnie jak się wydala, to ile zostaje, w jakich organach i tak dalej. Trudno mi powiedzieć, jakie to jest w przypadku moich dzieci. Są zdrowe, wydalają. A ja staram się jak mogę. Byliśmy przy miodzie. Dalej. Ocet jabłkowy, jako wiadomo, tym się nie najemy, ale to jest coś, co pomaga nam trawić. Oczywiście niepasteryzowany. No i mikroflorę nam zbuduje. Tak, zakwasza żołądek i tak dalej. Czyli to jest jakiś taki wspomagacz. I rzeczy, które nam wspomogą właśnie trawienie, zakwaszenie żołądka, wydzielanie różnych soków żołądkowych, wspomogą trawienie, wspomogą spajanie, a o to nam chodzi. Bo jeżeli nasz układ pokarmowy będzie źle działał, to może nawet jak połkniemy dużo, przełkniemy tych substancji odżywczych, to się nam nie przyswoją i nie będziemy odżywieni. Więc substancje, rzeczy, które nam pomogą sprawnie funkcjonować, to będzie również sól kłodawska, nasiona na kiełki, tutaj, czyli kiełki, czyli magazynujemy nasiona, różnego rodzaju przyprawy i zioła suszone. I to są te rzeczy, które bezpośrednio może nas nie odżywią, ale baza. Też odżywią, bo też mają sobie substancje, ale pomogą przyswajaniu całości. No i tu tylko poruszyliśmy strasznie dużo temat szeroki. My na kanale na pewno będę do tego starał się wracać. Jakieś tam własne przemyślenia mam. Opowiem o zapasach, jakie tam się tworzą i co możemy zrobić. Najmniej doświadczenia mam do tego przechowywania w bloku. No bo jakby raczej mało co mieszkałem w blokach. Zazwyczaj w domu. No i to tyle. Ewo, tu nie wyczerpiemy nigdy tych twoich treści, dlatego odsyłamy do Ewy na kanał. Przypominam, znajdziemy wszystkie linki w opisie filmu poniżej. I tam się kontaktujcie już bez opamiętania, jak macie taką potrzebę.
Książki na pewno będą doskonałym źródłem wiedzy. No i cóż, tu powoli będziemy kończyć, bo przegadaliśmy sporo. No i to tyle. Ja dziękuję za twoją wizytę, za to, że tu przyjechałaś. No i myślę, że to wniesie wiele wartości do naszej świadomości. Pokaże nam rzeczy, które gdzieś tam albo zapomnieliśmy, zaniedbaliśmy, czy zlekceważyliśmy. Dziękuję, że przyjechałaś. Ja również dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę, za taki długi czas poświęcony dla nas. Jesteśmy wdzięczni. Zostańcie z nami, podglądajcie nas. Może coś wartościowego uda nam się jeszcze dla was wykrzesać w przyszłości. No i to tyle chyba. Dziękujemy za wszystko. Kłaniamy się Państwu serdecznie, nisko. No tak, upominek. Coś, co ty pewnie robisz. Ja jestem piekarzem, to deskę do krojenia chleba ci dam. Ale na tej desce jest recepta na sukces napisana w różnych dziedzinach życia. No ale ty tą receptę, jak widzę, znasz. I tu jest napisane tak. Kochaj, służ i dbaj. Czyli kochasz ludzi, starasz się im służyć swoją wiedzą, doświadczeniem, no i troszczysz się o nich. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Piękne. No i na tym kończymy. Państwu dziękujemy jeszcze raz. Kłaniamy się. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.